zdecydowałam się rozpocząć pracę w hotelu, gdzie poznałam mojego obecnego męża, Brazylijczyka. On jest lotnikiem prywatnych linii lotniczych i wtedy pracował dla firmy, która robiła bardzo dużo interesów w Portugalii i w koloniach portugalskich. Byłam zachwycona. On mnie od razu przywiózł do miejsca Ubatuba, gdzie mieszkam. Brazylia jest krajem tropikalnym i zachwyca fauną i florą brazylijską. Tu jest takie bogactwo pod względem przyrody, że jeżeli ktoś ma choć trochę wrażliwości artystycznej, tak jak ja, to naprawdę jest zachwycony. Wieczorem też jest strasznie niebezpiecznie chodzić po ulicach. Musisz zdjąć zegarek, zostawić portfel. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Ja nazywam się Adrian Stoń. Miałem zaszczyt przejąć ten kanał od Marka Wojtery, bardzo sympatycznego człowieka, którego serdecznie pozdrawiam. Dziś moim i Państwa gościem jest Monika Domaszewicz-Rizzi, Polka, która już od wielu lat mieszka poza granicami Polski, aktualnie mieszka w Brazylii. Monika, powiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda za granicą? Mieszkam poza granicami prawie 22 lata. Przez pierwsze 8 lat mieszkam w Portugalii i ponad 13 lat mieszkam w Brazylii. Dlaczego zdecydowałam się wyemigrować po raz pierwszy? Byłam na pierwszym roku studiów turystyki, poznałam w Warszawie Portugalczyka, no i on mnie przekonał do wyjazdu do Portugalii. Miałam bardzo dużą ochotę nauczyć się języka portugalskiego i miałam możliwość studiowania tam na uniwersytecie, także wyjechałam. Po 2 latach rozstałam się z Portugalczykiem i zdecydowałam się mieszkać w Portugalii sama i się udało. Czym zajmowałaś się w Portugalii? Na początku, jak przyjechałam, malowałam obrazy. Jestem po Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych i skończyłam Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji, także miałam zawód i malowałam obrazy i uczyłam się na Uniwersytecie w Lizbonie, Faculdade de Letras. To był taki kurs dla obcokrajowców, dla dyplomatów i przewodników turystycznych. Język portugalski i kultura portugalska. Także przez pierwsze 2 lata tylko tym się zajmowałam. Później się rozstałam, przez kolejny rok malowałam obrazy i zdecydowałam się rozpocząć pracę w hotelu, przejść do turystyki. I pracowałam w hotelu przez 4 lata, gdzie poznałam mojego obecnego męża, Brazylijczyka. I znowu zdecydowałam się wyemigrować. Jak mąż, obecny mąż, wtedy jeszcze nie mąż, znalazł się w Portugalii w tamtym czasie? On jest lotnikiem prywatnych linii lotniczych i wtedy pracował dla firmy, która robiła bardzo dużo interesów w Portugalii i w koloniach portugalskich, w Angolii, w Afryce. Także on często przebywał w Portugalii i się zatrzymywał w hotelu, gdzie pracowałam. A jak wyglądało Twoje pierwsze zdarzenie z Brazylią? Powiem szczerze, że byłam zachwycona. On mnie od razu przywiózł do miejsca Ubatuba, gdzie mieszkam. Brazylia jest krajem tropikalnym i zachwyca fauną i florą brazylijską. Tu jest takie bogactwo pod względem przyrody, że jeżeli ktoś ma choć trochę wrażliwości artystycznej, tak jak ja, to naprawdę jest zachwycony. Także przede wszystkim byłam pod wrażeniem przyrody. Ubatuba to jest małe miasto w porównaniu do innych miast brazylijskich oczywiście.
umiejscowione przy Oceanie Atlantyckim na wybrzeżu w stanie São Paulo. To jest na południowym wschodzie Brazylii, Ubatuba, stan São Paulo. I tutaj jest krajobraz niesamowicie ciekawy, ponieważ jest i Ocean Atlantycki, i są wzgórza, lasy tropikalne z górami. Także jak przyjechałam do tego miasta, to wróciłam znowu do malarstwa i do fotografii. Namalowałam pierwsze obrazy, całą serię orchidii brazylijskich, jak to się nazywa, storczyki brazylijskie, a później przeszłam na linię krajobrazów tutejszych. W Ubatuba jest ponad 100 plaż, różnorodnych plaż. No mówię, jest pod względem przyrody przepiękne miejsce, bardzo ciekawe. Mnóstwo różnych gatunków roślin, ptaków. Ja przez 10 lat mieszkałam w lesie tropikalnym, miałam dom, także codziennie przy śniadaniu widziałam te najpiękniejsze ptaki brazylijskie, tukany przylatywały, papugi. No niesamowite. Natomiast nie było tej bariery językowej też. No właśnie. Język był znany z Portugalii. Tak. I mówię, jak przyjechałam do Portugalii, to przez 2 lata było mi bardzo ciężko się zaadoptować w tym kraju. Nie znałam języka, do tego jeszcze troszeczkę cierpiałam dyskryminację. Natomiast w Brazylii się z dyskryminacją nie spotkałam. Być może, że po prostu miałam pecha tam w Portugalii, że na takich, a nie innych ludzi się natknęłam. Ale mówię, przez pierwsze lata czułam dyskryminację. Tutaj w Brazylii nigdy nie poczułam tej dyskryminacji. Od razu jak przyjechałam, zostałam przyjęta z otwartymi rękami. Brazylijczycy są narodem ciekawym, optymistycznie nastawionym do życia. Jak to się mówi, friendly, takim przyjaznym narodem. Także taka jest różnica między jedną emigracją a drugą. Jak się tobie żyje w Brazylii? Czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień zajmuję się domem, psem i dziećmi. Mój mąż bardzo dużo pracuje, przebywa poza domem i tutaj szkoły, bo moje dzieci, jedno ma 12 lat, jest w 7. klasie szkoły podstawowej, a drugie dziecko ma 8 lat, jest w 3. klasie szkoły podstawowej i dzieci się tutaj uczą 4-5 godzin na dzień. Nie ma żadnych innych zajęć pozaszkolnych w szkołach, także trzeba je rozwozić. Mój syn gra w piłkę nożną, uczy się angielskiego, gra w tenisa, chodzi na korepetycje, na religię, także to jest wszystko na mojej głowie, a moja córka jest w 2 szkołach. W jednej tanecznej, drugiej gimnastycznej, też się uczy angielskiego, też chodzi na religię. Także mówię, mam bardzo dużo pracy związanej właśnie z rozwożeniem dzieci. I tak, jedno się uczy rano, drugie się uczy po południu. Oprócz tego mówię, jest dom do prowadzenia, mam taką panią do pomocy od sprzątania, ale reszta jest na mojej głowie. Także niestety, ale nie jestem w stanie pracować w swoim zawodzie. Do tego tutaj w Ubatuba, to jest miasto turystyczne. W Ubatuba ludzie, którzy pracują w turystyce w okresie wakacyjnym letnim, a okres letni i wakacyjny to jest grudzień, styczeń i luty, pracują bez żadnego dnia wolnego i 10-12 godzin na dobę. Także w moim przypadku to byłoby niemożliwe podjąć pracę taką bez męża w domu.
Rozumiem. A jacy na co dzień są Brazylijczycy? Bo już zdążyliśmy się dowiedzieć, że Brazylijczycy nie są osobami dyskryminującymi. A Tak. co więcej? Co więcej, mówię, jest to naród bardzo optymistyczny, pozytywnie nastawiony do życia, mimo wielkich problemów, które przechodzą tutaj, bo to jest kraj generalnie ubogi. Jest więcej ludzi biednych niż bogatych. Mimo tych problemów oni cieszą się każdym dniem, cokolwiek mają, to umieją to docenić. Także uważam, że to jest bardzo pozytywna cecha tego narodu. Wszystko jest powodem do świętowania, także bardzo lubią imprezy, świętowanie. Każdy weekend to są na plażach, w barach. Także życie takie towarzyskie jest bardzo bogate tutaj. No, co mnie na przykład troszkę tak przeszkadza, przez to, że jestem Polką, Europejką, to przeszkadza mi u nich brak punktualności, nie dotrzymują słowa, także trzeba bardzo uważać. No i dużo Brazylijczyków jest nieuczciwych. Ja nie mówię, że większość, ale bardzo dużo jest nieuczciwych. Także jeżeli ktoś ma swój biznes tutaj, to musi naprawdę bardzo uważać. Wszystko musi być napisane na papierze, bo później się wycofują ze słowa danego. To raczej takie rzeczy mi przeszkadzają u nich. Okej. A co jeszcze poza tym nie odpowiada ci w Brazylii? Jakie tam są warunki generalnie do życia? Jakie warunki do życia? Mam na myśli, czy osoby, które sprowadzają się do Brazylii, mogą mieć jakieś obawy, które utrudniają im funkcjonowanie w tym kraju? Tak. Jakieś sytuacje mogą się wydarzyć, które utrudnią to funkcjonowanie? Tak, Brazylia jest krajem bardzo niebezpiecznym. Tu jest przestępstwo niesamowicie, znaczy bardzo duże jest przestępstwo tutaj. I niestety, ale nie da się swobodnie chodzić po ulicach, szczególnie w dużych miastach. Na przykład ja sama nie spaceruję po mieście, jak się ściemni, także wracam do domu. Napady z bronią w ręku są na porządku dziennym. Jak się przeprowadziłam 13 lat temu do Ubatuba, nie było tak, jak jest w dniu dzisiejszym. W okresie wakacyjnym bardzo dużo bandytów tutaj się zjeżdża i trzeba bardzo uważać. W dużych miastach, tak jak São Paulo, Rio de Janeiro, no to cały rok trzeba uważać. I Brazylijczycy narzekają właśnie na tą przestępczość. Okej, rozumiem. A w takim razie, co jest warto zwiedzić w Brazylii? Ja powiem szczerze, że za dużo nie podróżowałam, dlatego że bardzo szybko zaszłam w ciążę i urodziły mi się dzieci, także nie miałam takiej możliwości. Co ja zwiedziłam? Ja mieszkam w stanie São Paulo. Także do São Paulo jeździłam z dużą częstotliwością, dlatego że miałam tam swojego lekarza, który przyjął 2 porody. Urodziłam dzieci w São Paulo, także co miesiąc byłam w São Paulo. Jeżeli chodzi o... São Paulo oferuje bardzo dużo takich atrakcji turystycznych, kulturalnych. Jest dużo wystaw, dużo muzeum. Niemniej jednak ja tylko byłam na 2 wystawach w São Paulo, bo mówię, nie miałam na to czasu. Ja mieszkam 350 kilometrów od São Paulo, także to jest duży dystans i to też uniemożliwia, żebym była tam częściej. Także São Paulo,
Są takie miasta, São José dos Campos, to też jest miasto blisko São Paulo. Byłam na południu Brazylii, Curitiba, ale to w sprawach takich konsularnych, żeby wyrobić, przedłużyć paszporty dzieci. Co warto zwiedzić? Ja pojechałam do Foz do Iguaçu, to jest również tam na południu Brazylii, na granicy z Paragwajem i Argentyną te wodospady się znajdują. I to najbardziej wywarło na mnie wrażenie, to miejsce. Co tam zwiedziłam? Narodowy Park Foz do Iguaçu, zwierzęta, był tam park ptaków. Zwiedziłam również. Najbardziej wywarło na mnie wrażenie Foz do Iguaçu, te wodospady. No i tam jest dość dużo rzeczy do zwiedzania, ale my żeśmy tam zwiedzili elektrownię wodną, to jest jedna z największych na świecie, ten park ptaków. Tam też był park takich motyli dużych, bo tutaj naprawdę różnorodność gatunkowa zwierząt jest niesamowicie duża. No również oczywiście zabrałam moją rodzinę, najbliższych znajomych do Rio de Janeiro, no bo jak to Polacy mówią, pojechać do Brazylii i nie zwiedzić Rio de Janeiro, to jakby nie poznać Brazylii, prawda? I rzeczywiście jest to piękne miasto. Wszystkim się bardzo podoba. Miałaś okazję być w okresie karnawału słynnego? Nie. To jest bardzo niebezpieczny czas, karnawał. W ogóle mój mąż boi się jeździć do Rio de Janeiro. Także żeby tam pojechać, to musieliśmy wynająć autokar. Taki mały autokar, bus. I kto prowadził ten bus, to była osoba, która się urodziła w Rio de Janeiro i wiedziała, gdzie można wjeżdżać, żeby się nie zakalapućkać w dzielnice bardzo niebezpieczne. A poza tym wieczorem też jest strasznie niebezpiecznie chodzić po ulicach. Także jak przyjechał mój brat, to mój mąż powiedział, wyjdziemy zwiedzić Copacabana i Ipanema, to są dwie takie plaże najsłynniejsze w Rio de Janeiro, ale musisz zdjąć zegarek, zostawić portfel. Mój brat miał taką aparat fotograficzny, profesjonalny. Także też musiał zostawić w hotelu, zdjąć łańcuszek złoty, no i w ten sposób żeśmy wyszli na ulicę. Także mówię, karnawał to jest czas wariactwa. Rozumiem. Jakiego typu ludzie przyjeżdżają i osiedlają się w Brazylii? To są osoby, które pracują online, może chcą założyć jakieś biznesy. Jak to jest? Powiem szczerze, że w miejscu, gdzie mieszkam, w Ubatuba, mało jest obcokrajowców. Znam jednego Polaka, który ma swój hotel, mały hotel, także pracuje w turystyce. I duża jest Polonia w Brazylii? Ona jest jakoś skonsolidowana? Masz kontakty z tą Polonią? Nie. Wiem, że jest dużo Polaków na południu Brazylii. I to była migracja przed II wojną światową albo podczas II wojny światowej. Niemniej jednak mówię, Brazylia jest wielkości Europy. I ja na przykład, żeby pojechać do Curitiby, do ambasady polskiej, ja musiałam lecieć 1,5 godziny samolotem. Także no mówię, są za duże dystanse, żeby się przemieszczać z częstotliwością i nie mam kontaktu z Polakami. Też pamiętam, że jak mieszkałam w Portugalii, to ambasada polska mi wysłała różne maile z różnymi zaproszeniami na jakieś imprezy polonijne, a tutaj oni się tym nie zajmują. Przecież jestem w rejestrze Polaków i nie otrzymuję żadnych takich informacji kulturalnych.
żadnych A eventów. posiadasz już obywatelstwo brazylijskie? Ja znaczy mam stały pobyt tutaj. Moje dzieci się urodziły. Jestem przecież w związku małżeńskim oficjalnym, także ja mam pełne prawa do pracy, tylko nie mam prawa do głosowania. Natomiast resztę mam pełne prawa, takie jak Brazylijczyk. Ale nie starałam się wcześniej o obywatelstwo, dlatego że tutaj jest bardzo duża biurokracja. Pamiętam, że jak poprosiłam o informację, to mi przedstawili 2 strony A4 dokumentów do przedstawienia. I mówię tak, nie jest mi to potrzebne, także po 15 latach mieszkania w Brazylii ta biurokracja, znaczy te papiery się zmniejszają, także prawdopodobnie postaram się za 2-3 lata obywatelstwo. A często jesteście w Polsce? Skąd jesteś z Polski tak w ogóle? Z jakiego miasta? Jestem z Warszawy. Z Warszawy. Tak, przed pandemią bardzo często, znaczy nie bardzo często. Jak mieszkałam w Portugalii, to jeździłam do Polski 2 razy w roku. A jak przeprowadziłam się do Brazylii, no to tak jeździłam raz na rok, co 2 lata, ale regularnie. Po pandemii, no w pandemii 4 lata nie byłam u rodziców. No i przyjechałam w zeszłym roku, byłam w Polsce i przyjechałam znowu w grudniu na pogrzeb mojego taty, bo mój tata zmarł. Także ostatnio bywam często z takich, a nie innych powodów. Rozumiem. Domyślam się, że jakby nie bierzesz czegoś takiego pod uwagę jak powrót do Polski. Tam już w Brazylii są twoje korzenie, masz tam męża, dzieci, one tam chodzą do szkół i prawdopodobnie no, przyszłość wiążesz swoją z Brazylią. Mój mąż zaczął poważnie rozmawiać o tym, żebyśmy ewentualnie się przenieśli. Niemniej jednak to jest związane, uwarunkowane jego pracą, bo on utrzymuje rodzinę. On jest takim pilastrem finansowym w domu. Także zależy od tego, czy on zdobędzie pracę w innym kraju. Mój mąż myśli o przeprowadzce ewentualnie o przeprowadzce do Portugalii, bo moi teściowie mają już tam swój dom taki letniskowy w Portugalii i też myślą o przeprowadzce, ponieważ mój mąż jest jedynakiem i jest bardzo związany ze swoimi rodzicami, to ewentualnie byśmy się przeprowadzili do Portugalii. No i ja tam mieszkałam już 8 lat. Byłoby również łatwiej dzieciom, no bo to jest ten sam język, ale też brał pod uwagę Anglię, bo taką miał propozycję pracy do Anglii. Niemniej jednak nie zdecydujemy się tam do przeprowadzenia. Zobaczymy. No. Zobaczymy też. Wszystko zależy od sytuacji politycznej w Brazylii. Także... A jak ta sytuacja się przedstawia? Jak oceniasz tą sytuację? Jaka ona jest dla przeciętnych obywateli? Jak wyglądają kwestie właśnie wolności osobistych, potencjalnych możliwości gromadzenia majątku? Gdyby była sytuacja ciekawa, to byśmy w ogóle nie myśleli o przeprowadzce. 13 lat, pierwszy raz od 13 lat mój mąż myśli o przeprowadzce. No nie jest fajnie, no. Nie jest fajnie. Także wchodzi komunizm dużymi krokami, ale w wolnym trybie. To jest związane z wielkością kraju, nie? Bo Brazylia jest bardzo dużym krajem, także wchodzi komunizm, brak wolności słowa, ekonomia podupadła niesamowicie. Tak jak mówię, przestępczość wzrosła, inflacja w górę poszła, także no, życie na co dzień nie jest ciekawe. I to nas motywuje do ewentualnej przeprowadzki, przeniesienia się do innego kraju. Dobrze, Monika, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. No, mam nadzieję, że dobrze wypadłem też w roli prowadzącego. Był to dla mnie debiut, jeżeli chodzi o takie wywiady w formie wideo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja
porozmawiać.